Ah, yes. I'll handle this. I love you so, hey, that's what you say. You told me, baby, baby, please don't go away. But when I pray, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Stop trying. Run away, baby, the fire put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. You're falling hard, you end up alone. 'Cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. See, I ain't trying to hurt you. Przypomnijmy sobie ten pusty pokój, na którego samym środku jest łóżko dla dzieci. Takie z kratami. Tam w tym momencie zgraja małych gobliniątek się wierci, patrzy się w górę, niektórzy już śpią z kciukami w ustach, niektóre zjadają grzyb, który im rosnął na czubku głowy wcześniej, a ich opiekunka na chwilę odeszła. I słychać, jak grzebie chyba w kącie, w jakiejś skrzyni, takiej pięknej drewnianej, obitej blachą, obitej żelastwem skrzyni. Gdzie to była? Gdzie to była? Tu jest. O, w końcu. Dobra. I wyciąga. Okej. Zwilżyłam gardełko. Trochę leniwe. Mogę kontynuować opowieść. W posiadłości hrabiego Ochwruma. Wasze dziadki miały podmienić biedną córeczkę hrabiego z jednym z was. Tak, myślę, że tak mniej więcej jednym z was. I doszli daleko już. Ja pamiętam, chyba się zatrzymałam na pokoju. I tak, kiedy pojawiają się białe chmurki tuż nad głową tej babci, możemy wejść we mgłę, wrócić do pokoju, w którym każdy z was tam przebywa w tym momencie. Przypomnijmy sobie, jak wyglądacie. I chciałbym, żeby Ravgur był ostatnią postacią do opowieści, do tego opisu. Bo na nim bym chciał kontynuować dalej, co się dzieje. Może niech zacznie Guno, który ostatnio babuszce przypomniał, jak to naprawdę się kopie tunele. Guno reprezentuje domyślny, oczekiwany poziom goblińskiej bandy. Jest niewysoki, okutany w zbyt wiele szmat, pod którymi, na których i przy których wplecione nosi wszelakie żelastwo, narzędzia, lampy, które przydają się najprawdopodobniej na śmietniku. Ale on twierdzi, że to są kopalniane skarby ze swojej umiłowanej wielkiej kopalni, w której żyje i chciałby tam wrócić, jak tylko uda się zrealizować zlecenie, które nam zlecił szef. Jak podmienimy te gobliniaki na te ludziaki i wrócimy do kopalni. I on zazwyczaj chodzi w okularach, ponieważ bardzo takich wielkich jak do spawania, ponieważ boi się światła słonecznego i permanentnie chroni to jego oczodoły i oczy przed brudem. Więc on jest cały ciemny
tylko skóra dookoła jego oczu jest dużo jaśniejsza. Jakby w kontraście do Guna, obok stoi ser. Capiący dojrzałym camembertem, ale ubrany w coś, co przypomina uszyty z mocno starganego filcu frak. Goblin, można powiedzieć, z nosem do interesów. Znaczy, ogromnym nosem. Bez problemu zapaliłby fajkę, stojąc pod prysznicem. Ser wyróżnia się tym, że spośród krzywych zębów zawsze dochodzi bardzo ładna mowa. Oraz tym, że czasem spada z sufitu. A Zyklop? Zyklop jest spiczasty. Wszystko w nim, prawie wszystko w tym momencie jest spiczaste. I pazury, zęby, i nos, i wszystko. Łącznie z końcówką czapki, ale normalnie by też pazury w drugiej ręce były spiczaste, a teraz ten spiczasty jest miecz, który wrósł mu w rękę. I ta spiczastość jest podkreślona przez tylko czerwone plamy zaschniętej krwi, której nawet nie zmywa z siebie z reguły. I teraz są też takie bordowe plamy świeżej, ale to tylko przykrywa jakieś ścierwo, które pełni rolę pancerza. I chciałbym usłyszeć, jak wygląda i co teraz robi ostatni z dziadków naszych gobliniątek. Ravgur jako goblin plemienny nosi jak zawsze taką natryjową przepaskę na biodrach. Ma dużego kościanego kolczyka w nosie, dużo tatuaży wątpliwej jakości. I małe świdrujące oczka. Teraz co robi Ravgur? Mogę przypomnieć, a tak przy okazji też przypomnę wam wszystkim, że Ravgur trzyma najwięcej bardzo ważne cargo, które przynieśliście tutaj, czyli ma w tej chuście zawieszonej Tak. o swoje ramię, ma tam Młodego. któremu gada i młode gobliniątko, które mieliście zostawić w zamian za porwanie tej ludzkiej córki. I w tym momencie pamiętam, kiedy skończyliśmy na tym, że porcelanowa lalka ze sztucznymi falowanymi blond włoskami, pięknej niebieskiej sukience trzyma cię za nadgarstek, ponieważ Ravgur ściągnął srebrny klucz na srebrnym łańcuszku z jej szyi. Oddawaj, mówię. Nie. To jest moje i mojej pani i masz mi to oddać w tej chwili. Nie. Czyżby? A więc Nie. to ostatnie ostrzeżenie. Nie. Odskakuje. Ale ona dalej cię trzyma. I Proszę, nie. kiedy odskakujesz, wisi ci na ręku, a ona krzyczy dalej, jakby łapiąc się za kolejną rączkę, tak trzymając się ciebie trochę jak takich gałęzi i krzyczy: oddawaj! Siostrzyczki, łapcie go! Oddawaj nam ten kluczyk! I Ravgur gryzie ją w nadgarstek. będziesz chciał. Zanim to zrobisz, chcę przedstawić sytuację, bo w momencie, kiedy powiedziała siostrzyczki,
to faktycznie jedna z łóżka, jedna z półki, druga z podłóżka wysuwają się kolejne porcelanowe lalki. Niektóre mają ubiory, niektóre nie, niektóre mają normalne ręce, które się jak takie porcelanowe pająki się do was zbliżają, a niektórym brakuje tej kończyny i jak takie bez krwi, puste zombie, puste ciała się na was wszystkich rzucają. Ale jesteś w stanie ją ugryźć. Tak, to jakby pierwszy, już wspomnieliśmy, macie zawsze pierwszy ruch. Jest ich łącznie 5. Co ty chcesz zrobić? No ja przede wszystkim chciałem, Ravgor przede wszystkim chce ugryźć tą, która trzyma go za rękę. Okej, masz jakąś broń, która ci uwzględnia to, że możesz coś gryźć? Czy to jest tak po prostu powiedziałeś, że to chcesz Tak zrobić? po prostu Goblin Thing. Okej, to będzie jedno obrażenie maksymalnie, ale możesz to zrobić po prostu rzut na siłę. Mhm. A tu mamy... Więc to jest rzutka 20 plus siła. Tak, I powiedz mi, jaki tu jest mamy wynik. 11 z rzutu, a moja siła to -1, to 10. Więc 10. Dobrze, jak już ustaliliśmy, podczas porażki przeciwna strona ma sukces. Więc jeżeli masz jakiś lekki pancerz, to lepiej rzuć. Oj, Natomiast nie mam. chciałaś go ugryźć. Chciałaś ugryźć tą lalkę. Ona ci oddała. Tak, kiedy przysunąłeś nos, to poczułeś, jak takie mnóstwo malutkich igieł ci się wrzyna, jakby 13 igieł do tatuażu naraz ci się wbiły w nos. I to jest jedno obrażenie. To jest jedno obrażenie, tak trzyma się za tego, no ha. I musisz rzucić mi na toughness w tym momencie. I tutaj mamy 17 z kości, -1 toughness, to mamy 16. Dobrze, to nic ci się nie dzieje. Po prostu czujesz ten piskliwy, ten taki przenikający cię, przyszywający cię ból w nosie. Ona się ciebie tak, ta lalka się ciebie tak trzyma, ty z nią latasz na lewo i prawo, a teraz co robi reszta? Zyklop rusza z tą ręką tak wystawioną przed siebie, aby natknąć na ten miecz walczącą z Ravgurem. A przypomnij nam, co to jest za ten miecz. To nie jest taki normalny miecz. Ten miecz to jest to, co mówiłem w opisie, że ten miecz to miecz, który chwycił w bibliotece i przyrósł mu do ręki i stał się w zasadzie jego ręką, jest przedłużeniem. To wygląda tak, że jest łokieć, jakby taka trochę mieszanina jakichś metali, jakieś przejście z mięśni w metal i klinga wystająca z tego dalej. Rzucaj. Dobra. To jest... 5. Niestety, nie wychodzi. Ta lalka spięła się na nos Ravgura, tak przesuwając się jak trapez w cyrku i skacząc niczym biały królik pomiędzy pomiędzy rycerzami Świętego Gralu, leci w twoją stronę i chce ci się tak samo wbić, a tym razem tak w czoło perfidnie na sam środek, tak jak taka ryba, cookie cutter, rekin, który będzie chciał wyciąć ci okrok na czole. I to robi. Pytanie, jak potężnie. 2 obrażenia, możesz to oczywiście zdjąć Pancerzem, tak? pancerzem. Jeszcze raz, bo wiem, że Werka rzucała, ale to jest
Na karcie postaci powinieneś mieć po prostu... Mam wpisany, czy ciężki jakiś masz. pancerz, tylko... Ciężki, świetnie, to rzucaj. Ciężki, tak. To jest po prostu D6, tak? Skoro mam... Ciężki to jest D6, tak. Dobra, D6. Aksorki. O, teraz 5. Tak, zawsze wchodzi co najmniej jedno obrażenie, więc sobie zaznacz to jedno, ale może częścią tego ciężkiego pancerza była jakaś czapeczka, która cię zasłoniła przed tym. I Masz. albo jakoś inaczej to zrobiłeś, że jeżeli chcesz to opisać. Tak czy owak jedno obrażenie i też mi musisz rzucić na toughness. Czyli po prostu mam 0, więc D20. To mi się odblokuje jeszcze. Najpierw 10 na Taucnas. Okej. To ten moment, kiedy ci się wrzyna w czoło, to odkleja się, skacze gdzieś dalej w ferworze walki, kiedy cała reszta też jest zajęta walką i ty czujesz, tak łapiąc się za to czoło, że pewnie mi krew poleci, nic ci nie leci, tylko tak pukasz się o to czoło i to pukanie jest jakbyś pukał w ceramiczną wazę. Rozprzestrzenia ci się na środku twojego czoła powoli, zamieniając twoją skórę, zamieniając cokolwiek, co masz pod tą łepetyną w ceramikę. Porcelanę. Ja cię z tym zostawię na ten moment, ale musisz bardzo uważać. At some point break. No dobrze, no powiedzmy, że w kolejnej turze zobaczymy, jak ci z tym pójdzie. Reszta. Ja myślę, że Ser może słyszeć bardzo takie dziwne pytanie w tej sytuacji. Chcesz się napić? Bo Guno już stoi z flaszką odkorkowaną, którą wyciąga do ciebie. To jest taki rzut oka typu you filthy peasant, I'm in. I w momencie, kiedy bierzesz łyka, dzieją się nagle dwie rzeczy. Bo tam było więcej lalek, nie? Więc Tak, łącznie jest ich 5. proponuję, żeby jedna rzuciła się na ciebie z półki takim lotem wiewiórki ze skrzydłami. Ty wziąłeś Ona ma łyka. takie błony z pajęczyny, kiedy tak się rozprzestrzenia w powietrzu, nie? I jak ten odrzutowiec. Ty wziąłeś łyka i poczułeś ten obrzydliwy smar jakiegoś benzyny, ropy i natychmiast poczułeś potrzebę wyplunięcia tego z siebie, a Guno podstawił ci tylko półotwartą lampę górniczą, w której tli się płomień. Więc ja przez chwilę rozkoszuję się tą dymną nutą trunku, po czym niczym smok spluwam strumieniem ognia w stronę lalki. Rzucaj. Czy to będzie agility może? Ja bym powiedział, że prezencja bardziej. Doskonale. Tak na I to jest- strzelanie wszelakiego, to jest prezencja. To jest 13. Kups, jaki jest efekt z twojego ekwipunku? Wiesz Jak co? brzmi? Użyłem kombinacji dwóch przedmiotów, czyli butli łatwopalnego likwidu oraz lampy górniczej. Nie ma opisanego efektu, bo to są Nie dość, że górnik, to jeszcze vapor. Tak, takie custom toole, więc up to you, mate. Natomiast ja miałem w sumie 13 na kości i chciałbym spalić 1 punkt szczęścia, żeby zadać maksymalne obrażenia.
O ty Słaniako, ja jeszcze nie powiedziałem jakiej kości. Dobrze, jak dla mnie, to są dwie rzeczy, bo świetne, kreatywne wyczucie tego ekwipunku. Dla mnie to jest efekt, to jest D4 ognia. Natomiast przez to, że to jest takie splunięcie, to nie poleci tylko na jedną lalkę, tylko na zestaw, więc więc rozdysponuj te obrażenia pomiędzy, powiedzmy sobie, 3 lalki, które były w tym kącie rażenia. Chciał na pewno objąć tą, która próbowała odgryźć pysk Zyklopa. A reszta to po prostu te, które były najbliżej. Ta jedna, która skakała z tej półki na mnie, O, no właśnie, ta co skakała. Żeby spaliły się jej te pajęczyny, tak żeby rąbnęła podłogę zamiast dolecieć. Jasne. Dobra, to masz jeszcze 2 obrażenia, to co, chcesz jeszcze tą? Tą lalkę, co skakała między waszymi głowami, tak? Z głowy na głowę. Dobrze, to one obydwie w tym momencie, ta co miała pajęczynę, ją straciła, było słychać takie pikowanie, niestety nie spadochronu, więc runęła zupełnie na ziemię ten metr w dół i ktoś ją mogło się jeszcze przygnieść, albo tą lampą przygnieść jej głowę, która się roztrzaskała na kawałeczki. A ta druga, która też tak skakała, to w tym momencie cała w płomieniach się roztapia, jej oczy widać przez ten płomień i zęby się wyjawiają, te igiełki. Ona tylko tak wrzeszy w tej swojej agonii, że szybko! Zbudźcie hrabiego, niech nam... I się roztrzaskuje, jak głowa przeturlała się do... To jest dobre pytanie, do kogo? Myślę, że zakładu są na środek. I w ramach naszej zasady jeszcze 3 lalki, bo się skupiliście na 2, jeszcze 3 lalki nie zrobiły wam niczego, ani też nie zostały przez was zajęte jakąkolwiek akcją. Więc ja bym chciał, żeby Ravgur, Guno oraz Ser rzucili na agility, bo będą musieli się bronić przed atakami innych lalek. One też w łydki, w rączkę, gdziekolwiek, gdzie macie odkryte cielsko, to chcę was ugryźć. Jeżeli wam się udają te rzuty, to wy macie darmowy atak. I z mojej strony to jest 17. To rzucaj też od razu na obrażenia. Jasne, bo to jest ugryzienie w łydkę, które tymi igiełkami zacisnęło się w powietrzu, a nie na mięśniu i już przyszpilenie do ziemi tymi pazurami, które służą normalnie do kopania, są wszyte w rękawice, ale teraz starają się dopaść lalkę. Pamiętajcie, że macie wasze ciasteczka. Jasne. Do użycia i do rozdania. I na razie to jest 3 obrażeń w lalkę. Pewnie, ona... Co jej zrobiłeś? Opisz jak ją rozwalasz, bo to jest... Jasne. Kły wbijają ją w miękki dywan, który jest rozłożony w tym pokoju, przebijając na wylot, wychodząc oczami i pod dolną szczęką. Także w momencie, jak Guno podrywa taką pacynkę, to stara się, wygląda to dość makabrycznie i stara się rzucić nią w kolejną, która tylko znajdzie się w zasięgu jego wzroku. Czy trafi, czy nie, to już jest mało ważne, bo to nie jest atak, tylko fluff. Ja myślę, że jak leci ta głowa w drugą lalkę, to ona ją rozrywa na połowę i z tym wrzaskiem się dalej na was rzuca. Werka, chciałaś coś powiedzieć? Tak, że u mnie wynik to 5. No. Tak.
Czy ja bym mogła użyć wobec tego ciasteczka? Ile masz szczęścia? Jeżeli masz jakieś szczęście, to możesz przerzucić kość. Nie, szczęścia. 3. No to masz jeszcze 3, no to szczęścia. przerzucaj. Używam. Nie zużywałaś na poprzedniej sesji? Werka chyba nie. Nic. Pewka nie. I Dobra, teraz- no to super. Teraz mam 20. Masz 20 na obronie. To znaczy, że krytyk na obronie oznacza to, że masz nie dość, że darmowy atak, to jeszcze masz drugi darmowy atak, na którego będziesz musiała trafić, ale najpierw rzuć mi na obrażenia z twojego sukcesu, a potem rzucisz na, jeżeli będzie w ogóle trzeba, na ten darmowy atak. Po Dobra, którym- i to na No. D6, tak? A czym atakujesz, to bardziej zależy. A, no dobrze, to ja mam... Nie jest zawsze swoje- D6. Ja mam moje rzutki, znaczy się blowpipe, więc te dmuchawki, o tak. Więc używam i teraz zastanawiam się, czy ja mogę wybrać, czy mogę użyć zwykłych rzutek, czy zatrutych. Zastanawiam się, czy to ma w ogóle sens przy A przy masz w lalkach. ekwipunku jakieś specjalne? Tak. Mam 2 zatrute strzałki. Tylko nie wiem, czy to ma sens przy Ale lalkach. ja muszę na to spojrzeć, bo ja pamiętam, że to trochę inaczej brzmiało. D6 Poison Dart. Dobrze, faktycznie, nie no, to oczywiście, że wybierasz. Tylko, że czy ma sens struwanie czegoś, co A to już- jest zabawką? A to już nie do mnie z tym. Goblin Logic. Niech zabawka umrze w męczarniach. To już nie do mnie z tym, jakby to musisz ty sama zdecydować. To jest twoja inwencja. Dobra, myślę, że użyję zwykłych na razie, więc rzucam, właściwie wydmuchuję jedną ze zwykłych rzutek w kierunku najbliższej mi lalki. Ej, która właśnie rozerwała głowę i się na ciebie rzuciła, bo to była w sumie Mhm. obrona Tak, twoja. i tutaj będzie D4. 4. O, dobrze. To lalka się wbija. Powiedzmy, że idealnie w czółko. Tak analogicznie do tego, co się z Zyklopem stało i za chwilę do niego przejdziemy, co tam z nim. I powiedz mi, jaki jest efekt tego. To była zwykła rzutka, tak? No to ja myślę, że to przelatuje na wylot, zostawia taką dziurę, ta porcelana jak tynk trochę odlatuje małymi kawałkami z tej dziury, a ta lalka jak kłoda pada na twarz i się przestaje Oj, ruszać. pięknie. I masz, nie chcę ci zabierać tego krytyka, więc masz ten darmowy ruch. Żeby dodać flafu, to chciałbym flafu i pikanterii, chciałbym powiedzieć, co się dzieje u ciebie, Zyklop. Jak padasz na kolana. Czujesz, że twoje nieskalana myślą głowa robi się jeszcze traci komórki z sekundą na sekundę, szczególnie szarą korę, bo całe twoje czoło zaczyna pękać i kiedy spada, tak jak tamtej lalce po przybiciu przez rzutkę, widać czaszkę, która również sporcelanowana odpada i różowiutki, obślizgły organ wystaje i jest
i jest w zasięgu zębów lalki, która właśnie się na ciebie wspina. I jak ksenomorf będzie chciała wedrzeć się do twojej głowy. Wtem wlatuje Ravgur za pleców i powiedz mi Werka, co robi. Może ci Zyklop jakoś pomaga, bo jest w pół świadomy wszystkiego, co się tam dzieje, ale nie chcę, żeby tak tutaj bezczynnie czekał na ratunek. Może jednak nawzajem współpracując coś sobie poradzicie z tą sytuacją. Ja myślałam o tym, żeby w sumie teraz spróbować strzelić tą zatrutą strzałką nie w Zyklopa. Nie, ja powiem tak, jak ci się uda, to jest one hit kill, ale jak ci się nie uda, to jest one hit kill. Nie, bo tutaj mam taką małą nadzieję, że może to odwróci jakiś, nie wiem, trucizna odwróci działanie trucizny, przerwie to. A która cię urządliła? Urządliła cię ta pierwsza lalka, ta, która tak skakała z głowy na głowę, prawda? Dobrze. O ile pamiętam, chyba tak. Nie, Zyklopa. Tak. Zyklop, w takim razie ja ci muszę tutaj dodać jeszcze mały dodatek do tego opisu. Kiedy tak kręcisz i odpada ta struktura porcelanowa swojej głowy, to w międzyczasie było słychać w tle obudźcie hrabiego i ta lalka się spaliła. To mrugnąłeś? Wszyscy mrugnęliście i ta porcelana tuż przed twoimi kolanami stała się z powrotem kawałkami czaszki oraz twojej skóry. Tylko jest nie przylepiona do twojej głowy. I teraz wam zostawiam. Teraz was zostawiam już z tym, jak się uporadzicie z ostatnią lalką. Dla jeżeli to przeżyje, to będzie spierdalać, budzić hrabiego. Okej. I kiedy Ravgur widzi ten kawałek skóry na ziemi, który już jest skórą, takie, co jest? Wyciąga zatrutą strzałkę w tą lalkę. Rzucaj. 6. Ale mam jeszcze 2 punkty szczęścia. Oczywiście, że masz. 7. Słuchaj, jeszcze 5 punktów szczęścia i będziesz i trafisz. Nie wiem, czy to jest... Czy można łączyć ciasteczka z punktami szczęścia? Nie widzę żadnego problemu. No bo na poprzedniej sesji dostałaś ciasteczko ode mnie i teraz może być tak, że... Bo ty będziesz strzelała, niestety, prawda? Ciasteczka niestety w tym momencie Przerzucają kości. nie przerzucają. Ciasteczka mają różne efekty w zależności od tego, ile użyjesz. Dwa ciasteczka to jest autosukces. Tak, A ode mnie deklaruj też przed rzutem. Przed rzutem. No Tak, okej. był tutaj rzut i przerzut nawet. A ja mam 2, 3, nawet 3. Tak. No to... Żegnaj Zyklop, czy kombinujemy dalej? Panie, możesz przerzucić jeszcze raz. Możesz jeszcze używać swoich kolejnych punktów szczęścia. Mam tylko 1, który mi został. No to ryzyk fizyk. No dobra. Trzeba chłopaków ocalić. To ostatni raz, ale... Gdzie 8? 12.
Równiutko. Leci w tył głowy tej lalki ostrzegawczy strzał z tej strzałki, tej igiełki. Jej oczy nienaturalnie się robią. Chociaż nie, ty mi powiedz, jak działa to zatrucie. No to w sumie jeszcze Ravgul tego nie testował na istotach nieożywionych, które właśnie są ożywione, ale w sumie to wygląda to tak, że ta lalka nagle no takie i z jej wszelkich otworów zaczyna wypływać zielonkawa maź. Tak więc właśnie z oczodołów, czyli ta maź pokrywa jej oczy, z jej uszu, z ust, no ogólnie wszędzie, gdzie się da, wypływa z niej maź. Krztusi się, a dalej to nie wiem. Aranx, co dalej? Co dalej w kontekście trucizny czy naszych działań? Może to być i to naraz, tak jedno po drugim. Mhm. Ja myślę, że już nadszedł czas, żeby się stąd ulotnić. Według listu córka jest w piwnicy. Tam jej trzeba szukać. Ja tylko przypomnę, według listu faktycznie jest napisane Cellar. Według tego, co ja wiem, chodziło im o strych. Tam może być napisane... Inside Tam info. Może być napisane piwnica, ale my już w piwnicy byliśmy. I tam nic nie znaleźliśmy ciekawego. Ja to myślę, że to wszystko tutaj to jest jakieś durne. Nie po gobliniemu, powywracane na głowę lalki, które skaczą bez sensu. Więc musimy zrobić coś bez sensu. Strych to piwnica to strych. Bez sensu. Nie, ja miałem mówić, że iść do piwnicy, bo tam nic nie ma i to by było bez sensu. Nie? Chyba do strychu. Nie można to po ludzku. Piwnica jest... Podoba mi się. Bez sensu. Tam. Więc za mną. Ja wyciągam taki pogo-stick, który pojawił się w moich dłoniach nie wiadomo skąd. Stawiam obydwie stopy i takimi podskokami zaczynam stąd wyskakiwać. Mapa, żeby wam przypomnieć, gdzie byliście, to macie tylko jedno wyjście tak naprawdę stąd. Jest to, chociaż, no przepraszam, są dwa, bo macie okno i to byłoby po stronie tej części budynku, z której weszliście w ogóle na samym początku do środka, oraz wyjście z tego pokoju do sypialni hrabiego, czyli to wyjście, te drzwi, którymi tutaj weszliście do środka, do tego pokoju. Czyli musicie się z powrotem przekraść obok hrabiego, żeby pójść gdzieś dalej, albo po Gzymsie. Ale wydaje mi się, że ser nie ma zamiaru tutaj iść po Gzymsie, chyba że skakać po Gostikiem. Więc moje pytanie brzmi, jaki jest wasz plan, co chcecie teraz zrobić? Macie, o ile pamiętam, 3 teraz klucze. 1 srebrny i 2, które miał w sumie 4. 3, które miał hrabia oraz ten 1 srebrny. Droga za okno była już przez nas eksplorowana. Trzeba się przekradać koło hrabiego, a nic nie jest lepsze w przekradaniu się niż zmniejszenie ilości kontaktu z ziemią do minimum, a Pogo Stick właśnie to zapewnia. Tak, ale może Tak, też dokładnie. być tak, że
Ja mam coś, co może nam pomóc. Z tym, że... Nie, dobra, zaklęcie, które zmienia rozmiar nosa, nic tutaj chyba nie pomoże. Chociaż mógłby wybiec. Nos? Hrabia. W Z panice nosem. wybiec z pokoju. Czyli nos. Jakby zauważył, Wybiegnie. że... Nie nos, właściciel tego nosa. Inaczej, Ravgur to tłumaczy. Dobra, chłopaki, słuchajcie, ja mam takie jedno zaklęcie, które może zmienić rozmiar nosa. Słuchajcie, wiecie co to znaczy? Ravgur patrzy na was tak po kolei każdemu w oczy. Ja myślę, że kiedy jest ta mała cisza, to z tego worka, który trzyma Ravgur, dobiega głos tej książki, którą wcześniej przyniósł. Jak wie co, to on się tego ode mnie nie nauczył. To nie moja głupota. No wiecie czy nie? No, ja myślę, że się domyślam. To Cyklopowi... znaczy... Nie Cyklopowi zwiększymy nos, przylepimy do czoła, obwiążemy szmatą, żeby zakryć mu dziurę w czole? Ja w ogóle propos tej dziury w czole, Zyklop, jakbyś mógł sobie zapisać, że masz 2 maksymalnych obrażeń mniej, bo myślę, że to jednak utrata płatu czołowego jednak jest dosyć zasadnym argumentem na to. Nie! To nie to. Ale masz przewiew za to. To znaczy, że jakby wam nagle urósł lub zmalał nos, nie wybieglibyście po pomoc? Gdyby mój nos nagle zmalał, przeraziłbym się. No właśnie, dlatego on wybiegnie po pomoc, a my przyjdziemy niepostrzeżeni. Boing, boing, boing. Pomysł wspaniały. Boing, boing. Wiem, To ja otwieram drzwi, a ty śpiewaj zaklęcie. I kicam do drzwi. swoją drogą, skąd ty to do cholery wytrzasnąłeś? Jak to skąd? Z ekwipunku. Ja nie mam takiego ekwipunku. Dobra, śpiewam. Ja myślę, że obok Zyklop i Guno mogą trzymać takie skrzypeczki. Nie. To są te skrzypce i ten miecz, który jest zamiast... O nie! Tak, jest. O Boże, twoja ręka. A więc tekst piosenki brzmi: Sniffa, niffa, smell the kraut, sniffa, niffa, nose to mouth. I rzuć na prezencję. Jeżeli się nie uda, to będziemy mieli trochę zabawy. 20. O, kurde. To teraz zmniejsza się czy zwiększa? Gorzej. Ja myślę, że to jest moment, w którym oczy hrabiego się otwierają, pewnie patrząc na chwilkę na was. Siada tak natychmiastowo na swoich, siada na tym łóżku i widzicie, jak jego nos tak się powiększa, faktycznie zaczyna się, zaczyna bulgotać jak gotowana woda albo gotowany kwas i powiększa się, a potem zmniejsza, powiększa i zmniejsza, powiększa i zmniejsza i ten rytm jest coraz szybszy, a on z tym rytmem próbuje oddychać i spieprza zupełnie wylatuje z tego łóżka o swój
o swoją stopę się wywraca o baldachim tego łoża, wywala się na ten nos, który mu się łamie, a on dalej tak pulsuje w górę i w dół, w górę i w dół w tej skali wielkości i wylatuje prosto do drzwi, do korytarz, dalej się chwiejąc po swoim alkoholu i zostawia pusty pokój. On leci w dół. Słyszycie, jak się wywala na tych schodach, przewraca się, robi kilka fikołków. Tam na samym dole jest taki charakterystyczny dźwięk grających ludzi w kręgle. Nagle strajk leci. Dum! Kiedy się on obija o swoich kelnerów i o tańczących tam ludzi na dole i zwrzawa. A wy macie pusty pokój, zamkniętą skrzynię, otwarte drzwi na korytarz. Tak. Na środek, gdzie zostawię wam otwarty korytarz. Na tym korytarzu macie naprzeciwko was drzwi oraz jeszcze zamknięte drzwi drugie z jego sypialni. Takie tuż obok tych drzwi do sypialni dziecka. Czyli macie albo drzwi obok sypialni dziecka, które są zamknięte, albo te otwarte do korytarza. I ty? Patrzcie co tu jest. Drzwi. To które? Klucze mamy chyba, nie? Otwarcia nadszedł czas. To jazda! Włazić na ramiona, robimy wieżę i otwieramy. Szybko. Ja nie wierzę. Staję u podstawy. To co, najmądrzejszy na górę. Te długie sekundy konsternacji. No tak jak ostatnio już to przecież ustalaliśmy. Guno, ty jesteś Tu nie ma mądrzejszy, tak? najmądrzejszego. Zyklop, ty masz mózg na wierzchu, najbliżej ci do inteligencji. Wdrapuję się na górę i myślę, że wybieramy drzwi numer 2. Nie pamiętam, które to, ale wymieniałeś w jakiejś kolejności, więc taka randomizacja mi wystarczy. No i klucz ląduje w zamku, szczęknięcie otwieranego rygielka, klamka idzie w dół i cała wieża razem z drzwiami niebezpiecznie przechyla się do tyłu. Dobrze. Nie powiedziałem, czy w ogóle te drzwi, których próbowaliście otworzyć, są zamknięte na klucz, ale trafiłeś. Too late. Trafiłeś i faktycznie się ten zamek przekręcił i faktycznie ta klamka poszła w dół, a wy runęliście jak wieża do pokoju jadalnego. Do jadalni. Jadalny pokój. Dla was może tak. Do jadalni. Ja myślę, że tam jest kilka rzeczy. Już wam je... Czy można odjąć kuki z mistrzowi gry za przedstawienie na szafy? Ja nie mam cookies. Tak, trigger warningiem tej sesji powinien być poczucie humoru. Trzeba to napisać na początku. Normalnie. A chyba się należy... Balans ode mnie to za mózg na wierzchu. Ale ostatecznie i tak Guno jest najmądrzejszy nadal, więc ja już... Jadalnia jest głównie zbudowana z tego wielkiego stołu na samym środku, ciągnie się po całej długości. Przy nim
siedzenia, piękne krzesła drewniane z ciemnego drewna ułożone równiutko. Na tym stole resztki kolacji. Indyk na wpół zjedzony, jakieś bataty, jakaś sałatka, tak naprawdę dla was same obrzydliwości, ewentualnie poza tym mięskiem i poza tymi grzybkami, które tam marynowane były i na półmisku są rozłożone. Oprócz tego szklane drzwi, które wam zwiastują balkon po drugiej stronie oraz dogasający się kominek, przy którym teraz siedzi pewna postać. Ma duże rondo, kapelusz taki skórzany z dużym rondem, brązowy skórzany płaszcz. Siedzi tak po turecku, jakby trochę, przepraszam, na takim malutkim drewnianym stoliczku, jakby miał właśnie dodawać drewna do ognia. Ale jedyne drewno, jakie trzyma w tym momencie, to gitara i wam właśnie muzyczkę, która już od samego początku wam wibruje w uszach, podryguje na tym akustyku, na tej małej gitarce. To jest ewidentnie, to nie jest człowiek. To widzicie od razu. Czaste, zgniło-zielone uszy zdradzają, że to nie jest człowiek. Pod jego kapelusza, tylko w akompaniamencie do dymu z kominka biega kolejna stróżka dymu. Dajcie, bracia. Ja go znam. To ten słynny Grajek Gobliński. Jak mu tam było? Habaś? Nie go znasz? Dobra. Habaś tak na mnie wołają. Grać na gitarze. Mnie błagają. Jara w góry, miło poznać. Ravgor. Nie mam rymu. Ravgor, tak. Teraz w górę z góry. Pewnie ładnie. O, lepiej. Czego szukacie na tym pustkowiu? Ej, chłopaki, on chyba ślepy. To jest pustkowie. Głupi. No bo To była taka metafora z Ravgor. Czy on mnie obraża? Sam jesteś metafora. Gdzie jest, O, właśnie, metafora. gdzie jest Bachor? Goblin, brat Goblin. Mów pan, Goblin. Pieska szukacie. A zastępstwo macie? Pokażcie swego Bachora. A to ty pokaż swojego. To ja wam pokażę, gdzie się córka chowa. Ja tak patrzę na was. Pokazać? Guno już stoi ze spodniami opuszczonymi do kostek. A! Nie aż tak małego. Przypominam, że Ravgor ma tutaj tylko przepaskę na sobie. Ja przypominam, że pozdrawiamy mamę. Guno łap ciastko. Pokazujesz? To ja podchodzę tak niepewnie. Ściągam tą chustę. Stawiam przed nim. Robię 2 kroki do tyłu. I czekam. No
On tak przechyla się do tej na wpół otwartej chusty. Coraz brzydszych rodzą. Ten to ma... To jest zakładka? Ten to ma księgę zamiast twarzy. A bardziej księgę zamiast ciała, a twarz dalej ludzką. Co? Przynajmniej trochę... No tak patrzę, no tak rozwiązuje? Rafur, nie ten towu. Jest tam ta książka. Ta z zszytym kawałkiem, który wcześniej ugryzł Rawgur. Gdzie Bachor? Jak to gdzie? A był tam przecież. Agor. Był. Był. Ej, książku, oddawaj Bachora. Właśnie. Ja Bachora nie mam, ale ja wiem, gdzie wam spieprzył. Jak mi coś obiecujecie, to wam powiem, gdzie jest. Dobra, obiecuję ci nie wpierdolić tu za chwilę i teraz. Gadaj. Rzuć na prezencję. I ja wydaję... Nie, inaczej. Nie rzucam na prezencję, Aha. ja rzucę na obrażenia, jeżeli mi nie powie. Okej. I widzisz, że poła płaszcza tej szmaty odsunęła się. Mhm. Kamera pokazuje ten długi stół i Guno sięga powoli prawą ręką z tyłu do swojego kilofa. Kamera zbliża się do ręki i ta parchata dłoń tak nad trzonkiem wibruje, czekając na najmniejsze drgnięcie typa w kapeluszu. To musi być ta muza taka... Daj mi sekundę. Już sobie wyobrażam ten chujowy montaż, jak ja teraz książkę trzymał z tym kapeluszem. Skazałeś, skazałeś. No, sam to będę chwilać. Okej? Widzimy, jak kart kamery patrzy raz to na ciebie, kilofie, raz na gitarzystę i raz na tą książkę, która z tą zakładką z kawałku różowego pergaminu też trzyma rękę, jakby za chwilę miała coś wyciągnąć spod swoich rozdziałów. I kamera pokazuje na zmianę w zbliżeniu twarz Grajka, twarz Guna. Twarz Grajka, twarz Guna, aż w końcu Guno mówi: dawaj, zrób mi cień, śmieciu. Rzuć. I ja wydaję 2 ciasteczka na automatyczny sukces. Bo to jest kilof, który od razu w powietrzu zawirował, żeby wbić się w kapelusz. Tylko zobaczymy, za ile. Ja tylko chciałem powiedzieć, że za każdym razem byłem przekonany, że ty grozisz książce. Bo gitarzysta nic ci nie zrobi, jakby takie... Wiesz, no. Ewidentnie nie zrozumieliśmy się z gitarzystą na jego niekorzyść.
I żeby było od razu lepiej, w sensie było pytanie, rzuciłem na obrażenia, nie zdradzę ile, czy mogę wydać ciasteczko trzecie na maksymalny damage? Ciasteczko nie daje ci maksymalnego damage'a. czy tam Przeczytaj, co te szczęście? ciasteczka robią. Szczęście, Szczęście. tak, szczęście da, możesz, jeżeli go To jeszcze masz. szczęście? Ale, Ale już od razu rzuciłem, teraz- więc pytanie... Ja znam wynik. 2 ciasteczka to jest sukces. A, już rzuciłeś, to nie. Tak. Nie, Dobra, to jest 2. to jest 2. Ja powiem tak. Uważam, że ten kapelusz został przebity. A tuż pod nim się znalazła gitara, którą tak schował sobie, kiedyś kucnął, kiedy schował sobie pod kapelusz, ona się też przebiła, rozwaliła się, tak, no dobra. Ale tak stróżka krwi mu leci mu po czole i tak dalej. Nie waż, Bachor. Mam nadzieję, że wkrótce waż. Za tymi drzwiami. I pokazuje nie ten balkon, tylko te drzwi na samym końcu korytarza, o których jeszcze nie wspominałem. Ale... Byłoby dobrze, jakbyście znaleźli waszego zielonego do podłożenia. Ale I mówię, miałeś to ja. odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest ten zielony? Bo powiedziałeś, że jeżeli coś ci obiecamy, to powiemy, gdzie jest. Więc przejdź On do tak patrzy- tematu, bo on tak- drugiego kilofa nie mam. Patrzy na ciebie z taką zupełnie dezorientacją. Patrzy na książkę, która powiedziała dokładnie to, co ty przed chwilą wyrecytowałeś. Możesz im powiedzieć, i on mówi do książki, możesz im powiedzieć, gdzie ukryłeś dzieciaka, bo ja nie chcę drugi raz kilofem dostać. Czekaj, Ender, Bo to znowu Robert, pójdzie na mnie niż na ciebie. Robert tak szturcha łokciem Sera. Co? Ten najmądrzejszy w drużynie. Czyli on to ułatwił nam pracę o jakieś 50%. Wiemy już, gdzie jest ludzki Bachor, teraz wystarczy znaleźć naszego. Ja podnoszę tą książkę, trzymając za okładkę, potrząsam nią. Gadaj! Książko? Bo przytniemy rozdziały. I tak ten miecz jeszcze, ręczką miecz, tak się zbliża. A widzisz, Zyklop ma jedno oko, nie jest wytrawnym edytorem. Jak ja zginę, to zginie wam Ravgur. Zyklop, tnij! Ja otwieram na losowej stronie, tak żeby... A na tej losowej stronie... Nie zginie, nie zginie. Osie miecza się zbliża delikatnie do kartki. Tak, sekunda po sekundzie. Dobra! No. Ale was koledzy. Powiedział, że chce mu się szczać i poszedł do toalety u hrabiego. Przecież on nie umie. Do pieluchy jeszcze sika. Przypomnę ci... Nie umie chodzić po pierwsze. Mam ci przypomnieć, jak ostatni raz się z nim w toalecie widzieliście, to ubrany był w garniaczek i odgrywał elokwentnego biznesmena? Nasz młodzieniec dojrzewa. No. I ja nic nie. O dzieciach. Towarzysze, do toalety. Myślę, że słyszycie, jak tak ktoś spłuczkę tak... Gówniana sprawa. Dobra.
Marszem do toalety. A. Dobrze, jesteście. Kochani wujkowie, jeżeli mogę to tak was nazwać, ja myślę, że mogę was już zostawić. To mówi już dzieciak, kiedy poszliście. Ja myślę, że mogę was, drodzy wujkowie, już tam zostawić was w swoich własnych interesach i ja się zajmę zagospodarowaniem przestrzeni w moim nowym pokoju. I chciałby on przejść do tego domu z lalkami. Czy macie coś przeciwko? No, mieliśmy cię podmienić, a nie wypuścić. Oj, wujku Guno, wujku małym rozumku. Jeżeli teraz weźmiecie gdziekolwiek jest ta biedna dziewczynka, ją z tej posiadłości, to ją zamienicie ze mną. A co z tym odkładaniem do kołyski? Przecież to magiczna formuła. To ja już będę w tej kołysce na ciebie czekał. Co ty na to? Nie będziesz. Chodź z nami. Chcesz ryzykować moim życiem? Co ty mówisz? Ostatnio cudem te lalki porcelanowe nie zauważyły w ogóle, że jestem w tym worku. Więc wskakuj do wora, tam jest bezpiecznie. I Rawków tak otwiera tą chustę. Już. Pakuj. Chowa z powrotem kieszenie schowa z powrotem ręce do kieszeni i posłusznie jednak wchodzi. Dobrze. Przejdźmy może, co wy na to, jeżeli chcecie coś jeszcze zrobić, na przykład, nie wiem, złapać oddech w tym pokoju, zjeść tamte rzeczy w jadalni, posłuchać jak muzyczki, jak wasz grajek naprawia struny. Myślę, że możemy ruszyć dalej. Ja bym tylko zabrał kilof, który pewnie wbity jest nad głową tego grajka z taką miną przepraszającą, że mu przeszkadzam w tym naprawianiu instrumentu. I jeszcze dodaję, że jestem wielkim fanem. I odbiegam. Nie ma problemu, synek. Potem mi podrzucisz drinka u Mugwuga. Mugwug to wasz pracodawca. Wasz, o ile przypomnę, lider ruchu autonomii goblinów. On wstaje. Scena jest wasza. Adios. I wychodzi w ogóle z tej jadalni. Złapać oddech miałem na myśli wyleczyć się. Bo jeżeli macie jedzenie i picie, możecie złapać oddech i wyleczyć się K4. To czy ktokolwiek w ogóle potrzebuje? O ile pamiętam, ktoś z was dostawał obrażenia. Zyklop nie Ja. ma pół głowy, może... Ale ktoś mi obniżył maksymalne HPki. No okej. Czyli jesteś zdrowy, jak ryba. Tylko ma 4 zamiast 6. Obniżenie standardu zdrowia znacznie poprawia takowo. Konkretna logika, ale w sumie pasuje. Dobrze, w takim razie jesteście przed drzwiami do pomieszczenia, w którym was jeszcze nie było. Kto z was otwiera? Myślę, że schemat może być ten sam. Piramidka, kluczyk w dziurkę przekręcony, żeby usłyszeć szczęk
z zamka i po raz kolejny wieża niebezpiecznie przechyla się do tyłu, kiedy drzwi wyskakują z framugi. Duże pomieszczenie. Ciemno i wilgotno. Pachnie takim gryzącym zapachem gnijącego mięsa i śmierci. Mnóstwo półek i pudełek na przechowywanie wszelakich rzeczy jest zrzucone, przewrócone, połamane. Takie sterty drewna, które kiedyś było meblami i się idealnie nadaje do podpalenia, żeby zrobić z tego duże ognisko. Mam zwiechę mózgu. Konkret. Beton. Dziękuję. Betonowe ściany, podłoga oraz sufit. Zabetonowane zupełnie z ewidentnymi śladami po wielkich pazurach i drapaniach. Nigdzie tutaj nie ma okien. Ten zapach wydziela się z wszelakich resztek ludzkich ciał, które tam w kawałkach leżą. Noga, ręka, mózg na ścianie. Wszystko to tam jest w kolejnej stercie albo rozłożony niczym makabryczny dywan na tej podłodze. I chłopaki, boję się, boję. W kącie na samym końcu w ciemności słyszycie małe szlochanie. Tato! Gdzie jesteś? Tato! Posłuchaj, nie bój się. Już wcześniej mówiłeś, że nie chcesz zginąć. Przecież byśmy cię znaleźli. Twój ojciec na dole poszedł i powiedział, żebyś z nami poszedł. Ojciec przekazał, że będzie czekał na zewnątrz. Coś ci pokazać chce. I mam przyprowadzić cię. Małe krety w Kreciontka. piwnicy. Tak. Kreciątka. Co? Jak to? A tata mi mówił, że nie mogę stąd wyjść pod żadnym pozorem. Żartował. To ja myślę, że podchodzę do tego dzieciaka, żeby przykucnąć przy nim. Czyli właściwie zniżyć się pewnie, jak on siedzi, to ja będę jeszcze niżej. Musimy iść! Mała dziewczynka, nieznacznie, nie wiem w sumie, mniej więcej waszego wzrostu, na oko ma z 8 lat, jasne włosy, widzisz je dzięki temu półmrokowi, który wybija się z otwartych drzwi. Oprócz takiego typowego ubrania do spania, takiej piżamy zwiewnej dla małej dziewczynki, to ma wianek z kwiatków na czole. Nie, kim pan jest?
Jestem górnikiem z magicznej kopalni. Wydobywamy kamienie, skały i gruz. Jest bardzo pięknie. Mogę ci pokazać najgłębsze tunele, najciekawsze tajemnice i kreciątka, których jest u nas pełno. A nie może mi pan tutaj opowiedzieć o tych kreciątkach? Mogę, ale umówmy się tak. Za każdą bajkę zrobisz ze mną 1 krok. Guno, to trochę długo potrwa. Nie idź na to, popraw się szybko. To 2 kroki za każdą bajkę, ale będą długie, obiecuję. Rzuć na prezencję, poziom trudności to będzie 16, bo bardzo ciężko będzie przekonać, ale jeżeli się uda, to będzie robić do progu, a potem zobaczymy. Wyszło mi 4. Ewidentnie nie były to zachęcające propozycje. Nie udało się, ale czegoś się dowiedziałeś. Nie mogę, tata mi nie pozwolił. Nie mogę. To bo jak ja wyjdę, a tam są goście, to potem będzie tata na mnie krzyczał i ja będę musiała posprzątać po sobie, a krew się strasznie ciężko ściera i to nie chcę znowu, nie. Mhm. To poczekaj, posiedź tu i wraca do nich. Chyba to my musimy już iść, wiecie co, bo wydaje mi się, że wszyscy tu zginiemy. To co robimy? Mówisz, żeby robić odwrotnie niż inni. I nie inaczej niż mówią. Jak tu rozsądnie jest iść, to może zostańmy. Ale metraż tu jest mały, okien brak. Wyciągnijmy to dziecko na świat. Zróbmy podkop. Guno, lubisz podkopy, nie? Myślę, że da się zrobić, ale gdzie? Betonowe ściany, sufit i podłoga. Betonu nie przebijesz? Nie no, przebije, to jest dość miękki materiał. Ale gdzie? Tu w dół, tak? Na górę? No dobra. I ja myślę, że W sumie to Tak, myślę, że kopanie rozpoczęte. Guno pazurami zaczyna rozgrzebywać kolejne warstwy, a że skały dla niego to nie jest pierwszyzna, więc beton ustępuje pewnie jak masełko. no rzuć mi na to. Masz jakiś ekwipunek? Te pazury, nie? Tak, mam pazury do kopania. Nasty Digging Claws. Okej. To one ci pozwalają. Ja myślę, że będziesz w stanie zrobić. Tylko ta dziewczynka będzie ci przeszkadzać. Takie, ale co robisz, tata tutaj ciężko pracował, żeby mi tutaj zrobić dom, pomieszczenie. Czemu mi rozbijasz? Jakby I myślę, przestań. że dlatego to się nie za bardzo udaje, bo Guno od razu rozskliwiony niewinnością, trochę dotknięty strachem, zaczyna zamiast kopać porządnie, to tak trochę kopać, trochę rysować jakieś tam kwiatki, ale to nie są te
co wystają nad ziemię, tylko te korzenie kwiatków, te jakieś tam dziury i zaczyna opowiadać o tym. No patrz, tu masz różę, ona ma Mhm. takie te... I to wszystko idzie wolno. Rzuciłem 6, więc nigdzie się nie przebijemy. O, a jakie... A jak wygląda ten kwiatek? Ten, wyżej. Nie no, wyżej to nie wygląda. Tam już jest tylko pusta przestrzeń i nic więcej. A to w takim razie jak wygląda paproć od spodu? Ja myślę, że tamta faktycznie rozmowa trochę trwa, a wasza trójka, co planuje zrobić? Co robi? Ja bym się rozmówiła z dzieciakiem, którego mamy ze sobą. No ale i co na to powiesz? Ja go w ogóle wyciągam z tej chustki, od tego zacznijmy. Okej. I w ogóle ta dziewczynka go chyba widzi teraz, tak? On w ogóle czytał tą twoją księgę, nie? I tak... To już drugi raz, jak mi przerywacie lekturę. Będzie więcej, nie? No. Nie, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że mnie tutaj zostawicie i w końcu będę mógł się zająć interesami. Jeszcze pozostaje kwestia podmiany. Potrzebujemy twojego garnituru. I ja nie czekając, to możemy sobie wyobrazić, że jest to wyciemnienie, goblinie odgłosy i po chwili z tym garniturem takim poskładanym w kosteczkę podchodzę jak kamerdyner do dziewczynki. Młoda damo, strój na nadchodzącą podróż. O, jaki ładny, ale jaką podróż? Tata gdzieś mnie chce zabrać? Tak. Do kopalni razem z Gunem. Nawet mam tu dla ciebie podarek, żebyś mogła sobie oświetlać drogę. Ja wyciągam z ekwipunku słój, w którym jest taki spasiony świetlik, taki, który już ledwo tam się mieści, stuka w szybkę, trochę daje światła, bzyczy. Tym oświetlisz sobie drogę, żeby dobrze widzieć te oto korzenie. Wow! I krety! Krety są ważne. Będziesz wyglądała jak prawdziwy grubiosz. Przepięknie. Ja żądam ciasteczek dla kupca. Tak, totalnie. Ale bez gardy nas złapał. Jestem fanką. Dobrze. Za to wszystko myślę, że możemy zmniejszyć poziom trudności i przekonania, żeby wyszła do 10. Aranx, Aranx, to był twój pomysł z tym garniturem. Rzuć na prezencję, tylko tym razem, jeżeli się nie uda, to nie będzie taki Przyjemny moment. nie będzie to taka przyjemna odmowa, tak? Dobrze. Ja jeszcze mam jedno ciasteczko, więc chciałbym sobie od razu je zużyć, żeby dodać +3 do rzutu. I zaturlajmy tą prezencję. I to jest 12 plus 2 z mojej prezencji, plus 3, to jest 17. Więc ja bym to widział tak, że ona kładzie dłoń na tym garniturze. Mhm. Po chwili znowu jest wyciemnienie ekranu, goblinie krzyki i widzimy tego naszego podrzutka, który dalej pali tego fajka, ale jest ubrany w tą piżamę, taką widać, że wciśniętą bardzo mocno na siłę. I wianek na głowie. I wianek ma na głowie. Tak, to tak.
Taki już mój los. Dobrze, to ja sobie tutaj posiedzę, pomyślę, a wy idźcie sobie do mojego ojca i powiedzcie, że zadanie wykonane. Tylko byłoby dobrze, moi kochani, jeżeli byście wyszli może inną drogą niż salonem, bo o ile jeszcze będziecie mieli wolną drogę, bo jak byłem w toalecie, to słyszałem przez rury, że kotłuje się coś i chyba coś hrabia zwoływał straży na górę. Ciał. I zamyka tak ten strych, ryglując się w nim, a wy jesteście z powrotem w jadalni. I faktycznie słychać taki tupot wielu stóp w górę. By. Jakby ktoś się w końcu zebrał z dołu salonem i się kierował na górę. Co robicie? Dziewczynka jest faktycznie trzymana przez was. Czy ona jest w tym worku? Tak jak święty Mikołaj trzymana? Czy za rączkę w garniturze? Nie no, za rączkę, to nie goblinie dziecko, żeby w betach trzymać. Ja już myślałam, że go wsadzam do chusty, no ale dobra, może być. Może być sztarenkę. Ale trochę to można spowolniać. Ja mam tutaj taką jedną kaszustkę i będę ją rzucał co jakiś czas. Jeżeli wyjdzie 1, to się wydarzy rzecz. Ale będziecie o niej wiedzieć w momencie, kiedy ona się wydarzy. Co robicie? Macie jadalnię, macie ten balkon i macie... lada chwila się pojawią ludzie. To co? Przez okno! Przez okno. Przez okno. To jest przelecenie koło tego łóżka z baldachimem, na którym spał hrabia. Wbiegnięcie do pokoju z... A to nie, jeżeli chcesz biec tam, gdzie hrabia był, to musicie przeskoczyć przez ten korytarz, a tam już są ludzie. Ha! Nie no, przez to okno! Powstrzymuję ludzi w prosty sposób. Wyciągam takie zawiniątko jakichś dziwnych liści, rzucam o podłogę, jest wybuch, fioletowy dym i ja myślę, że w następnej scenie widzimy goblinie ryje takie umazane tą fioletową farbą, które uciekają z miejsca zbrodni. Mhm. Perfetto. Dobrze, to rzucaj. No, Rzucaj na zręczność albo prezencję, jak wolisz. to jest u mnie tyle samo. Co daje mi 6. To ja? Nie dość, że się to nie udaje, to ja sobie rzucę tą kaszustką. I myślę, że jak wyjąłeś te liście, zamiast tego wybuchu, one tak po prostu smętnie pacnęły o podłogę. Tak poleciały, tak tuż pod nogi hrabiego, cały tym nosem pulsującym, tak dalej. Jego strażą, powiedzmy, że tam ich jest właśnie ta 2 tych strażników i tłum ludzi za nimi, nie? Tych wszystkich tych maskach karnawałowych i tak, co się tu diaska dzieje? Co za amator. Toż to tak się robi. A i co, gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Wracaj szybko do strych! Szybko, póki nie zaśniesz! A co Zyklop na to? A Zyklop? Amatorzy, to się tak robi. I też rzuca bombę dymną. To też rzucaj. Okej. To jest na prezens, nie? Rzucane. Albo Czy agility. na... niech będzie prezens. Faktycznie bardziej rzucanie to jest prezencja. To jest 9 plus 3, 12. Także wchodzi.
Nie powiedziałem za ile, więc faktycznie wchodzi. Dobrze, to wybucha. 4, okej. To wybucha, jest ten taki dym. Tam się krztuszą ci ludzie. Natomiast dziewczynka się tak... Ej, ale tato, co wy robicie? Mieliśmy pójść na wycieczkę do podziemi, do kopalni mieliśmy. A oczywiście to mówi, kiedy jest przez ściągnięta. Gdzie się kierujecie? Ale patrz, tam schody w dół są. Przecież do kopalni się w dół idzie, nie? Idziemy w dół. Idziemy. Idziemy na okno, tak. Mieliśmy iść przez okno. To też w dół w sumie, to można. Czyli tą samą ścieżką, co wchodziliście wtedy do tego. Czyli na Gzyms otwieracie okno i tam są takie te... Tylko zapomnieliście o małym mankamencie. Tam ucięliście te wszystkie rośliny, żeby nie można było się wspiąć za wami. Więc teraz macie przepaść na balkon, na piętro Całe? niżej. I co robicie? Całe jedno piętro. Co? Jak to co robimy? To jest coś takiego, że spiczasy, goblin, że tak rzeknę, rozpędza się przy krawędzi, to jest zarzuca rękę na krawędź i tym mieczem się podpierając długim opuszcza się jak na tyczkę i zjeżdża na taras. Podajcie mi! Rzuć na agility, czy coś ci się uda, bo to jest jednak duża Dobra. posiadłość, to nie jest normalny dom i te piętra to nie jest po prostu 1-2 metry, tylko trochę więcej. Jest to 20. naturalna 20. Jak gołąbek nadlatujący, lądujący, jesteś na samym dole. Kości ci nawet nie pogruchotały się. Jesteś w stanie złapać. Jest w stanie być na dole i możecie rzucić mu dziewczynkę. Natomiast Rzucam dziewczynką. Deklaracja, której potrzebowaliśmy. tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak, ja tutaj też będę potrzebował tego rzutu. Też 12 poziom trudności. Czy mam rzucić na rzut dziewczynką? Tak, musisz rzucić na rzut, no jakby... Okej, z kości 7, ale na co? Na strength czy na... Nie, prezencja, na prezencję. Jak wszystkie tutaj rzuty czymkolwiek, to jest prezencja. No to, Więc... no to 6. Ale ja to chyba przerzucę, bo zabiję tę dziewczynkę. Nie do końca, bo kiedy faktycznie tak zrzuciła się, to ona poczuła pierwszy raz w końcu świeże powietrze. Tylko nie tylko ona poczuła to świeże powietrze. O, w końcu coś mogę oddychać. To... Miałeś mnie tam trzymać na stychu! Co jest to kurwy nędzy? Hrabia! Jak tak się zajmujesz swoją córą, którą zabrałem od ciebie, to teraz będę dalej od... Nie! Taka nie była umowa! Miała być moja! Ty mi dałeś jej ciało, a te gobliny dały mi wolność! Więc będę teraz siał po stach! Po całym lesie i po całej miejscowości! I to mówiła ciągle ta dziewczynka, kiedy leciała w dół te kilka metrów. Ja bym oddała tę dziewczynkę z powrotem. Ona leci prosto w objęcia Zyklopa, który jest na dole, tylko kiedy ona się odwraca, no, Ale kiedy Cyklop to słyszy, to on zamiast łapać tą ręką, łapie tą ręką. okej, ale za chwilę ci powiem, co będziesz łapał, bo to nie będzie po prostu dziewczynka. Kiedy się odwraca w twoją stronę, to przestaje być dziewczynka, jej oczy zaczynają się świecić tak całe na żółtawo, jej postura zupełnie znika, ten marynarka niestety tak jak u zielonego ogra, którego znacie tylko z legend, chyba się Hulk przez CH nazywał, rozrywa się to wszystko, zostawiając tylko takie galoty czarne
i opaskę na klatkę piersiową, żeby zakryć piersi i spada ogromne, glutowate cielsko z wielką paszczą, oczami jak talerze do perkusji i włosami przypominającymi dziwną, zgniłą sałatę. Spada to na ciebie i to jest ogromny potwór, demon, z którym hrabia już złożył umowę. Mhm. Faktycznie, próbujesz go nadziać, pewnie. To rzucaj na to. Czy ty go nadziejesz, czy on cię zmiażdży? Na strength, dobra. Na siłę, pewnie. Na nadziewanie. Na szaszłyki. 1. Od razu plus 3, po tyle ma strengthu. 10. Za mało. Dobra, to używam szczęścia. Przerzut. 18, czyli 21. Jeszcze Odpisuję jeden. sobie ten szczęścia, zostaje mi jeszcze jeden. Ja rzucam na jej pancerz, a ty rzucaj na obrażenia. A wasza trójka, która jeszcze jest na górze, co robi? Wasza dwójka, przepraszam, bo ktoś zrzucił dziewczynkę, więc to się wszystko dzieje w jednym momencie. Ja szybko wspinam się głową w dół, bo jestem znakomitym wspinaczem. 3 obrażeń. Jasne. Mhm. Jest to przy W obrażeń. sensie 6? 6, bo ty 3. Poczekaj, ja już to wszystko wyliczyłem. Tak, walczysz tam na dole na balkonie, w ogóle ten balkon zaczyna się trochę kruszyć, bo jest to ogromne, ciężkie stworzenie. Ale Werka, coś chciałaś powiedzieć? No, że w trójkę jeszcze jesteśmy u góry, bo ja zrzuciłam dziewczynkę, ale Tak, sama ale nie chciałem się stałam. spytać chłopaków, bo oni dawno mieli inicjatywę. Tak, tylko chodzi o to, że została nas trójka. Ja wiem. Chyba dwójka, bo ktoś mówił, że zeskakuje w dół. To Aranx. Tak, ja schodzę głową w dół. Z racji tego, że jestem wspaniałym wspinaczem. Test trudności jest dla mnie 8, ale mój wynik to 7. Ale plus... aha, już z plusem. Nie ma żadnego ciasteczka? Już nie. Jak to nie? Dzisiaj ja ci dałam. Ale mam jeszcze szczęście, więc przerzucę ten wynik. Co daje mi 8 tym razem. Równiutko. Dobrze, zlatujesz, wspinasz się w dół, tak właśnie głową w dół i jesteś w stanie zeskoczyć na cielsko tego demona, które właśnie się tam wije, zostało nadziane, ale dalej się tam rozwala na prawo i lewo, jak taka przeogromna mandragora, która została wyciągnięta z ogródka i wrzeszczy i się wzdryga na lewo i prawo. To ja niczym Freeza w turnieju odbijam się od tego filara stopami, lecę do przodu z pięściami, na których już są te moje szpony a la Wolverine, tak żeby zaatakować pośladki demona. I przenieśmy kamerę na szczyt tego Gzymsu. Dobrze, ty sobie rzuć w tle obrażenia, a co robi Guno? Ja myślę, że bardzo ostrożnie i bardzo powoli, trochę nie chcąc się angażować w tą akcję, bo już się przywiązał emocjonalnie, schodzi i mruczy tylko pod nosem, żeby nie zrobili krzywdy jego dziewczynce. To jest mały problem, bo zobaczymy ile właśnie tam rzucił 18. Plus agility mam 2, więc to jest 20 w ogóle. W sensie plus 2. Aranx, ty chciałeś rzucić na obrażenia? Tak? Zadaję 4 punkty obrażeń. Przepraszam, ja ci źle powiedziałem. To zostawmy te 4, ale na zadanie tych obrażeń, na cios, bo zeskakujesz, tak nie? To Okej. jest osobny rzut, bo ona może ciebie zranić. Jej. To jest 1. Ojej.
Nie mam szczęścia, nie mam ciastek. Nie masz szczęścia, nie mam ciastek, a ja mam K8 do Pokaż rzucenia. swoje najgorsze. To jest 3. Więc ja widzę to, jak ser, niczym rodowity zabójca, leci z tymi szponami do przodu i tylko taką ręką na odlew od demona dostaje i gdzieś, nie wiem, rozbija się o ścianę, spada jeszcze niżej. Jeszcze żyjesz? Jeszcze żyje. Jeszcze żyjesz, dobrze. To ja myślę, że tak. Ja myślę, że ona się tak w twoją stronę obraca i takimi zębiskami przypominającymi trochę korzenie otwiera ten łeb i się połyka. I to takie i tak wypluwa cię na krzesło i stolik, który był tam już na tym balkonie cały w roślinności. Już taki podstarzały. Tymczasem Guno, ty tam zszedłeś normalnie i czy ty chcesz coś robić podczas tej walki, czy co? Tak. Przemówić do Duszy dziecka. dziecka, który jest w demonie, wyciągając garść proszku do wdychania i wydmuchując twarz temu demonowi, żeby go oszołomić. I mówiąc takimi bardzo kojącymi słowami: Bekoritko, słyszysz mnie? Jeszcze możemy pójść do kopalni. Zamień się znowu. Rzuć na prezencję. Poziom trudności. I jest tak, ja dostałem dużo ciastek wcześniej, więc prawda. ja po prostu wykorzystam 2 na automatyczny sukces. Auto succeed a hit or DR roll. Tak, dobrze. To jest ten moment, kiedy... A, i jeszcze dodaję... Poczekaj, bo ja nie wiem, czy on cię wypluł. Jeżeli nie, to dodaję Wypluł. tylko... A, Wypluł, dobrze. wypluł. Będziemy razem fedrować. Niezmierzone korytarze przemierzać, na zmianie wachty, kanapki z domu jeść. Niezbyt często, bo często nie dostaję, ale jak dostanę albo komuś zabiorę, to zjemy. Ach, Normę, wyrobimy razem przynajmniej połowę. To co? Pójdziesz ze mną? Kiedy kadr kamery z swojego boku spogląda na przebrzydłą, przerośniętą mandragorę, na demona, na Malignofa. Nie znasz nawet tego imienia i nie potrzebujesz tej wiedzy. Ale kiedy ta kamera za tobą zmienia ramię, z nad którego patrzy, to widzimy znowu dziewczynkę. Niestety garnitur nie przetrwał tego spotkania. Dziewczynka jeszcze chwilkę temu była przebita na wylot wielkim mieczem Zyklopa. Ale teraz, kiedy on go wyciąga z jej pleców, to jej brzuch się zrasta. Jakby ktoś dorzucił tam trochę gleby do tej dziury. I niczym korzenie się zrasta z powrotem. A będą tam... No wiesz... No zapomniałam, jak to się Skały, kamienie? Nie. Nieważne, będzie tam wszystko. I wiesz, co jest najlepsze? Że nie musisz się martwić w ogóle tym
jak wyglądasz. Teraz wyglądasz brzydko. Przed chwilą wyglądałaś pięknie. Tam i tak jest ciemno. Kreciki! Tak, one tam będą, one tam szkodzą tak naprawdę i my je zbieramy i robimy takie krecie przedszkola w takich workach. Odsyłamy je na wycieczki. Bo nam luzują podpory. Dobrze. To ja chcę zobaczyć te krecioki. I idzie i wyciąga ci rękę z powrotem. Wyciąga rękę w twoją stronę. Rozumiem, że ją odwzajemniasz. Jak najbardziej. I spadło ci na ramię kropla. I kolejna. I kolejna. I kolejna. Bo tuż nad twoją głową tłum ludzi w maskach karnawałowych, hrabia i te 2 strażników też z chusteczkami patrzą w dół. Hrabguś! Przestań! Przestań mnie na górę. Wszyscy patrzą przez to małe okienko z tobą na samym dole i tak, jak jestem wzruszony. Naprawdę. Jestem wzruszony. Ale to oddawać mi moje dziecko! I próbują się przecisnąć tuż nad tobą. Co ty chcesz zrobić z tym? Ravgur. Ludzie są nad tobą. Próbują się przecisnąć przez to okno, zrzucić się na dół, na ten balkon, gdzie są twoi towarzysze. Co chcesz zrobić? Wyciągam z moich ust sproszkowane ziółka i korzenie i rozdmuchuję im w oczy, a sam zeskakuję po prostu. Co te ziółka mogłyby im zrobić? Po prostu załzawić oczy. Jeszcze bardziej. Podrażnić, nie wiem. Dosłownie nic. W sensie mam zatrute strzałki jeszcze, ale chciałam to zrobić, zanim zamieniłaś się w dziewczynkę. Potwora. Ale teraz możesz to zrobić na tych ludziach, żeby was nie gonili. Ravgur cały czas stał z tą strzałką wyciągniętą i czekał, aż będzie mógł strzelić. Dobra, to w takim razie... Dupę hrabiemu! No, nie dmuchuję jej, nie wydmuchuję, bierze tą strzałkę. Wbija w tyłek. Ja myślę, że tutaj nie trzeba rzucić na obrażenia, tylko nie na rzut, tylko od razu na obrażenia z tej. Ale i ty rozumiem, chcesz zeskakiwać i biec z resztą, tak? Po tym. No, ja zeskakuję na ziemię, a wynik to 6. Rzut kością do 6 i wynik to 6 na obrażenia. Czyli +2, bo jeszcze była zatruta. Tak. O, idealnie. Ja myślę, że... D4 to jest D4 rzucać, to jest na obrażenia. Ale spoko. Maksymalną rzuciłaś na większej liczbie tak, to możemy to przerobić na plus na K4. Na 4 na K4. Jest ten moment, kiedy faktycznie wbijasz, zielone żyły się pojawiają pod tą piżamą hrabiego, docierają mu do mózgu, docierają mu do oczu. I on... No. Nie utnij to, ja bym tego nie opisywała. W każdym razie myślę, że on wywalił się przez okno. I ty możesz na nim jak na snowboardzie zjechać. Dokładnie tak. Zrobił ci materac do szybkiego zejścia. Nie zapomnijcie nigdy
tej miny obrzydzenia, jaką miał wtedy Gravgur. Nie Dotykając zapomniał. wydzieliny. To zewsząd. Nie opisujcie tego, ale jeszcze dodam, że zewsząd. Ja bym tego tak ładnie nie opisała specjalnie, jak To łóżko wodne, które sobie stworzyłaś, właśnie spadło tuż pod tobą, ten materac. Na nie mogłaś tak zamortyzować, mogli zamortyzować swój zaskok i To ja jako tło jeszcze tej sceny dodam, że to wszystko się dzieje gdzieś tam z naszym nieczorękim goblinem, który biega od okna do okna, tak pod nimi, tam gdzie by chcieli ludzie zeskakiwać. Zeskakujcie, ja was złapię! I w ten sposób troszeczkę próbuję powstrzymać, aż jego towarzyszenie nie zejdą. Jasne, jesteście wszyscy na tym dole, jesteście z dziewczynką. Ja myślę, że tutaj możemy odlatywać kamerą, kiedy wy zeskakujecie z tego balkonu, pędzicie w las i możemy wrócić do tego już pustego słoja, który wyciągnęła ta babunia. I tak wasi dziadkowie uratowali mnie przed moim tyranem ojcem i mogłam dołączyć do wspaniałej rodziny, do wspaniałego związku kopalnego imienia Guno. Dobranoc, dzieciaczki. Śpijcie dobrze. A wasza babunia pójdzie odwiedzić kreciki. A pójdę i jeszcze sobie trochę powydruję. for good.